Cześć, witam Was w Doors, część druga. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to serdecznie odsyłam do tego filmu. Pojawi się tam w prawym górnym rogu. Jest to analog horror, skupiający się w sumie na drzwiach, ale pierwsza część, mimo że była krótka, to naprawdę dobra. Przejdźmy do drugiej części, nie przedłużając tutaj. W HD, wszystko w HD, dźwięk mamy, jest ok. Czeka mi maseczka. Czemu mi nie chce zniknąć? Arco Video. Ktoś puka. O, obserwujemy kogoś. Dość głośne pukanie. Dobiega za drzwi czy z pokoju? To jest dobre pytanie. Za drzwi. Czy to jest szafa? Trochę wygląda jak szafa taka otwierana. No ale szafa teoretycznie też ma drzwi, więc zgodnie tutaj z motywem drzwi. Bardzo dużo tutaj jest pukania. Coś złego. O, szafa się sama otworzyła. Jakaś ręka, coś wychodziło z tej szafy. Moje imię to Sara. Dobra. Moją siostrą jest Audrey. Jeśli nie pamiętacie, Audrey to jest bohaterka z pierwszej części. Jesteśmy identycznymi bliźniakami. I Audrey w pierwszej części, jak pamiętacie, otworzyła drzwi i weszła. Tam. To się tam... O! Kilka tygodni temu Audrey zaginęła. Czyli wiemy, co się stało. Ta wiadomość to ostatnia rzecz, którą od niej usłyszałam. Usłyszmy wiadomość, posłuchajmy. Hey Sarah, I hope you're doing well. Cześć Sara, mam nadzieję, że dobrze sobie radzisz. I'm having the dream again. Znowu mam ten sen. The dream about the door. Sen o drzwiach. I'm telling you this because Mówię ci to, ponieważ I don't think it's a dream anymore. nie sądzę, że to jest już tylko sen. I saw the door and Widziałam drzwi i I wasn't dreaming. nie śniłam. I see it every day now. Widzę to teraz każdego dnia. I try and go towards it, but Próbuję iść w stronę tego, ale zawsze jakoś gubię się. it's messing with my mind. My house looks different now. Mój dom wygląda teraz inaczej. There are rooms I don't remember. Są tam pokoje, których nie pamiętam. I can't explain it, but Nie mogę tego wyjaśnić, ale muszę znaleźć drzwi. Muszę je otworzyć. Audrey zaczęła pożerać obsesja w związku ze znalezieniem drzwi. Czyli tutaj to jest Sara. It's been exactly 3 weeks since Audrey went missing. Minęły dokładnie 3 I just got a tygodnie. voicemail. I'm just gonna play it. Minęły dokładnie 3 tygodnie, odkąd Audrey zaginęła. Dostałam wiadomość głosową. Po prostu ją odtworzę. why aren't you answering the phone? Sara, dlaczego I nie can't odbierasz find my way telefonu? out. Nie mogę... I think I'm still in my house, but everything looks different. Wow. I have to find the door. It might be the way out. Okej, pozwolę sobie tutaj na chwilę zatrzymać. Mamy Audrey, która próbuje znaleźć drzwi i która nie może ich znaleźć, ale ogarnia ją taka obsesja, żeby znaleźć te drzwi. Wszystko w jej domu się zmieniał, układ tych pomieszczeń, to wszystko. I jak słyszeliśmy w telefonie, coś tam, kiedy mówiła o znalezieniu drzwi, to nie tylko ona mówiła, słychać było jakąś istotę. Coś tam wychodzi, jakby coś się przywiązało do Audrey, jakby powodowało u niej tę obsesję w związku z znalezieniem drzwi. Jak wiemy z pierwszej części, ona je znalazła. Czy tylko... Zastanawiam się tylko, czy ona faktycznie już znalazła, jeszcze nie znalazła tych drzwi, czy już je znalazła i po prostu tutaj manipuluje Sarą, żeby zamartwiała się o nią i żeby to doprowadziło do tego, żeby Sara też zaczęła szukać drzwi. No i też Audrey mówi, że potrzebuje znaleźć wyjście i myśli, że drzwi właśnie będą tym wyjściem z tego wszystkiego. Co jak my, myślę, wiemy,
Nie jest prawdą. I think I'm getting closer. Myślę, że się zbliżam do znalezienia drzwi. Audrey nie brzmi w porządku. No jak było słychać. O, myślę, że znalazła drzwi. Okej. Jak było słychać, to faktycznie brzmi w porządku. Muszę znaleźć Audrey. Muszę znaleźć drzwi. Czyli Sara również zaczyna mieć taką obsesję odnośnie znalezienia drzwi, tylko tutaj chyba to wynika bardziej z tego, że martwi się o Audrey. Okej, czyli Sara przeczytała jakąś książkę, która jej w tym pomoże. Była kopia w bibliotece 50 mili dalej. Bound by Blood, związani przez krew. Zachęcające bardzo. Ale może mieć tutaj to sens. Związani przez krew. Sara, Audrey są związani przez krew. Książka jest zamazana. Książka pokazała mi, jak przywołać drzwi. Spakowałam to i pojechałam do domu Audrey. Awesome creepy symbols and open a gateway. Musi narysować kilka przerażających symboli i otworzyć portal. I have to do this. I'm following the ritual. Sara podąża za wskazówkami rytuału z książki. Wychodzi na to, że coś tutaj zamazuje, jakby nie pozwala nam zobaczyć, czym jest książka, ani rzeczy z tym związanych, jakby to coś nie chciało w ogóle, żebyśmy my wiedzieli, jak to zrobić. O, rysuje drzwi. Z jakimiś symbolami faktycznie. No, nie wiem o tym. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Coś w górze jeszcze rysuje. Ale nie mam zielonego pojęcia, co to jest za symbol. Jeśli ktoś wie, to dajcie znać. Ja na takich rzeczach akurat nie za bardzo się znam, ale może ktoś z Was wie, co oznaczają te symbole i jest skłonny powiedzieć w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna. Fajnie by było się dowiedzieć trochę więcej na temat lore, skąd pochodzą te drzwi i do czego jakby nawiązują. Coś jeszcze rysuje? O, puka, dobra. Puka, jakby zaproszenie. Zaprasza coś do domu Audrey. Ale czy w takim razie to jest w takim... Czy w takim razie, jeśli pojedzie na przykład do swojego domu i tam będzie... O, wow. Chyba znaleźliśmy Audrey. Czy jeśli pojedzie do swojego domu i tam będzie na przykład spać, to też będzie dostawać sny o drzwiach? Czy jakby nigdy się już od tego nie uwolni? Czy to tylko w domu Audrey? Jeśli tam będzie spać, to tylko tam to się będzie dziać. Później ujrzałam nagranie. Tam była Audrey stojąca w drzwiach. Wyglądała źle. Jej twarz. Później tej nocy usłyszałam ją. Sarah. Audrey? Come to the door, Sarah. Podejdź do drzwi, Audrey, I'm Sara. scared. I don't know if it's you. Audrey, boję się. Open the door, Nie wiem, czy to ty. Sarah. Otwórz drzwi, Sara. I need you. Potrzebuję cię. Don't you want to help me, Sarah? Nie chcesz mi pomóc, Sara? There's something wrong with you. Coś jest z tobą nie tak. Don't you want to see me? Nie chcesz mnie zobaczyć? To zdecydowanie nie brzmi jak Audrey. Groźnie. Nie otworzyłam drzwi tej nocy. Następnej nocy pojawiło się pukanie na drzwiach wyjściowych. To bardzo dość brutalne pukanie. Otworzy? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Hello? Czy to są drzwi? Czy to są Who te are you? drzwi?
Nie pamiętam, kim jestem. O, coś ma nie tak z oczami, czyli on też szuka drzwi. No. Czy What is your name? rozpoznajesz mnie? Jak masz na imię? Listen, Nie you're at the wrong pamiętam. house. Słuchaj, jesteś... Pomyliłeś domy. Proszę, włącz światło. O. No. What the hell? Czy ona otworzyła jakby... Myślę, że się zgubił, szukając drzwi. Myślę, że rytuał przyprowadził go do mnie. Następnego ranka przejrzałam nagranie i zobaczyłam coś niepokojącego. Nie mam pamięci tego, co się wydarzyło na tym nagraniu. Okej, co się wydarzyło na nagraniu? Ciekawe, czy coś się pojawi tam w lustrze. To by było ciekawe. O, wyglądało jak orb w ogóle. Ale podejrzewam, że to tylko kwestia nagrania. Okej. Wygląda ciekawie. Ona idzie do drzwi, czy do lustra? Do drzwi. Obawiam się, że lustro mnie za bardzo interesuje, ale ewidentnie coś jest z nim nie tak. Coś ją zmienia. Czyli też ją ogarnia jakaś istota do niej się przywiązała, też ogarnia ją jakaś taka trochę obsesja na punkcie znalezienia drzwi. Co ona zrobi? Proszę, nie odwracaj się, nie wyglądaj podejrzanie. Co to? O, coś jest w lustrze, dobra. Faktycznie coś jest w lustrze. Nie wiem, czy widzicie, przy montażu postaram wam się to trochę zbliżyć. Ale ten uśmiech w lustrze się wciąż powiększa. Gdzie zniknęła Sara? W sumie tam ten gość przy drzwiach też zniknął, więc ewidentnie grają tutaj rolę jakieś siły wyższe. No nawet nie siły wyższe, ale jakieś złe. Obudziłam się w łóżku. Następnej nocy pozostałam przytomna. Kiedy już nie mogłam utrzymać oczu otwartych, usłyszałam ją. Chyba otworzy drzwi, prawda? Ma to sens. Że po tak długim czasie będzie chciała wiedzieć, o co chodzi. Ciekawe, że zawsze tak wyglądają za drzwi. To jest bardzo ciekawy szczegół, taki detal. Chyba wygląda tutaj normalnie, co nie? Zapal światło może, Sara. Zapal światło. Będzie za nim? Audrey? Właśnie, Audrey, jesteś w porządku? Proszę bądź w porządku. No, mam wrażenie, że jej cień się nie zgadza z tym, jak wygląda, ale to chyba tylko moja... To tylko moja wyobraźnia. Dziwnie to wygląda bardzo. Jest cień na oknie i jest cień dosłownie przed nią. Okej, Sara, w porządku jesteś? Czy coś zobaczymy? Drzwi. Dobra, widzimy drzwi. Znowu te same. Czy się unormują w takie faktyczne drzwi? Byłoby to ciekawy detal, ale też ciężki do powtórzenia w sumie, tak, żeby faktycznie to nagrać. Nadal mnie ciekawią bardzo te symbole. Co one oznaczają? Pukanie? Ktoś chce wejść. Jeśli zobaczycie drzwi, których nigdy nie widzieliście w swoim domu, to uważajcie. Czyli to była część druga. Dowiadujemy się trochę więcej na temat lore. Nadal jest jakby pokazana Audrey, co się z nią stało. Także troszkę więcej też widzimy o jej losach. Łączy się to fajnie z częścią drugą. Natomiast mam wrażenie, że część pierwsza była troszkę lepsza. Nie wiem, czy tak to mogę nazwać. Bardziej. Myślę, że był tam taki bardziej klimat tajemnicy, którego tutaj mi zabrakło. Niby dowiadujemy się rzeczy, niby nadal nie wiemy wielu rzeczy,
ale czegoś mi tu brakuje. Nie zrozumcie mnie źle, wciąż jest to bardzo ciekawy analog horror, bardzo chętnie obejrzę trzecią część. Druga część fajnie jakby dopełnia tą pierwszą część, aczkolwiek coś mi tutaj brakuje. Nie jestem w stanie do końca stwierdzić, co może wy po obejrzeniu jesteście w stanie powiedzieć coś więcej na ten temat. Może wy macie jakieś takie, to nie za bardzo tutaj pasuje, czy coś w tym stylu. Natomiast jest to wciąż bardzo dobry analog horror. Najbardziej chyba podobała mi się scena tego gościa, co się pojawił przed domem, zaczął pukać. Fajnie to dopełniało atmosferę, że ktoś też szuka tych drzwi, pojawia się znikąd i też tak znika nagle. Fajne jest też z lore to, że mamy bliźniaczki i obie robią dokładnie to samo, szukają drzwi. The heck, dude? Ciekawe, o czym będzie trzecia część, czy będzie dalej śledzić losy Audrey i Sara, czy też się skupi na Jonathanie, który w pierwszej części zgubił się. Myślałam, że może przez chwilę, że Jonathan to może być ten gościu, co pukał tam w drzwi główne, ale przeczytałam też komentarz, że Jonathan zgubił się od autora High Strange TV, więc raczej to chyba nie jest Jonathan. Natomiast bardzo chciałabym poznać losy Jonathana, co się dzieje, gdy się zgubisz. Myślę, że to może być interesujące. Już trochę wiemy też o drzwiach. Chętnie zobaczę trzecią część. A jeśli spodobał wam się ten filmik, to pewnie spodoba wam się też ten, co się teraz wyświetla z innego analog horroru. Także zapraszam do oglądania i widzimy się w trzeciej części.